Poniedziałek, 6:26, niebo bezchmurne. Może będzie ładna pogoda słoneczna dzisiaj. Słońce dopiero wstaje. Chyba niedługo się... Ale glitch! Zatrzymało mi nagrywanie. Kamera mi się przed chwilą zgliczowała. Przestała nagrywać, zgasł ekranik. Po 2 sekundach znowu wznowiła nagrywanie. Nie wróży to za dobrze. Ale mimo wszystko zapraszam wciąż. Szesnasta 40 i nawet ciepło, fajnie, ładnie. Potrzebne prognozy pogody i w najbliższych dniach ma nawet być 30 gdzieś tam w razie mignęło, więc może jeszcze się trochę wygrzeję w tym wrześniu. Co jeszcze ciekawego? Nic ciekawego. Kroki robię, żeby się trochę poruszać, bo znowu kończę dzień pracy i mam 700 kroków. Uroki pracy z domu. Ale na szczęście nawyk spacerów już mam na tyle mocny, że ciało samo się domaga, więc nie muszę jakoś strasznie walczyć z tematem, żeby się wybrać na spacer. Ale jest pokusa, żeby coś innego porobić, żeby coś produktywnego zrobić. No, dzisiaj jest taki dzień, który w książce po prostu pomija się, wpisując datę któregoś kolejnego dnia. A tak samo w filmie 4 dni później można wpisać i już jest sprawa załatwiona. A tak naprawdę trzeba przeżyć ten dzień, w którym nic się nie dzieje. Ciekawe to jest, ciekawe. Czy ciekawe? No takie życie, no. Życie składa się i życie jest ciągłe. Nie składa się z scenek, tylko z ciągłego czasu, który tylko zapamiętujemy w scenkach. I tak naprawdę nam się wydaje, że składa się ze scenek, ze zdarzeń, a po prostu nasz mózg odrzuca niepotrzebne wypełniacze, które ani nie stanowią zagrożenia, ani nie stanowią źródła dopaminy, ani nie stanowią źródła jakichś lekcji życiowych, sztuki przetrwania, czegokolwiek. Po prostu wszystkie scenki są pomijane. A czasami trzeba po prostu je przeżyć. Ja akurat nie mam z tym problemu, natomiast jak nagrywam daily vlogi, to zauważyłem, że czasem wygodniej jest posiłkować się takimi momentami, w których nic się nie dzieje, no bo przez cały kolejny fragment dnia aż do jutra nic się nie będzie działo, więc któryś z tych momentów, w których nic się nie dzieje, wybieram jako główny motyw danego odcinka mojego daily vloga. No, czy chcąc, nie chcąc, to, że nic się nie dzieje, staje się głównym elementem danego odcinka, dzisiejszego odcinka. Teraz się właśnie dzieje, tak. Ja ostatnio się interesuję kulturą powolności. No, trochę stosuję się do pomysłów, trochę czerpię z tej kultury, z tych pomysłów i właśnie inwestuję trochę w uważność, w łapanie takich krótkich, fajnych momentów w ciągu dnia. Sobie coś tam czytam, analizuję i projektuję własną grę, właśnie opartą o powolną rozgrywkę, slow gaming. W sensie nie chodzi, że gra się toczy powoli, tylko że ogólnie historia jest bardziej naturalna, skłaniająca do kontemplacji. No, się wszystko okaże oczywiście, ale coś w tym stylu. No, taka po prostu powolność. W przyszłym roku jeden właśnie z takich współczesnych guru
rozsądnej produktywności. Chyba od pracy głębokiej typ szykuje się do pisania. Teraz piszę książkę Powolna produktywność, czyli o tym właśnie, jak pracować, żeby się też nie wypalić, żeby się nie dać wkręcić w wyścig szczurów, o ile się oczywiście nie chce. Jak się chce, no to nie ma problemu. Żeby się nie dać manewrować w wyścig szczurów, żeby nie dać się manewrować w wypalenie zawodowe, żeby czerpać satysfakcję, a jak się czerpie satysfakcję, to i praca też jest lepszej jakości, czyli jakość nad ilość. To też się wiąże z podcastami Hubermana o stałym strumieniu dopaminy, o tym, żeby balansować dopaminą, nie jechać tylko na haju dopaminy, bo później crash dopaminowy jest boleśniejszy i się nic nie chce robić wtedy. No, generalnie takie kilka przemyśleń na temat, jak robić, żeby się nie zarobić. A tak w ogóle to mam wrażenie, że młodzi ludzie będą teraz mieli mega trudno. Mają oczywiście całą masę możliwości, których wcześniejsze pokolenia, wcześniejsze roczniki nawet nie miały. Dostęp do internetu w telefonie, w zegarku nawet na dobrą sprawę pozwala tworzyć różne dziwne, ciekawe pomysły. Natomiast właśnie mnogość możliwości i ciągłe sugestie ze świata, żeby się wziąć za siebie, zrobić coś. Cała masa właśnie szybkich i tanich źródeł dopaminy, jednocześnie powodujących zużycie tej dopaminy w naszym ciele. Dopamina to jest taki ten motywator, że jak mamy dopaminy wysoki poziom, to nam się chce, a później jak się już nam przestaje chcieć, no to często wynika to z tego, że jest fala w dół, czyli tak jakby się kołysze góra-dół, góra-dół. No idea jest taka, że jak się zbyt w dół pojedzie, to wtedy się siedzi długo w dołku. No i w każdym razie na przykład oglądanie seriali. Tutaj jest bardzo prosty strzał dopaminy w górę, w górę, w górę, w górę, później przerwa, chwilę, zjazd w dół, bo nie ma serialu i później dołek. Ale wracając do głównego wątku, młodzieży. Oni będą mieli teraz totalny młyn. Właśnie szybkie przyjemności, duża ilość pracy, duża ilość możliwości pracowania, jakieś takie porównywanie się do innych. No, to jest ciężki temat. Ja i moi rówieśnicy doświadczamy tego, ale jesteśmy troszkę jeszcze gdzieś tam jedną nogą stoimy w starej szkole, która mówi, że jednak zrobić coś solidniej, zrobić coś troszkę wolniej, troszkę sensowniej, troszkę lepiej zaplanować. Może się uda, może się nie uda, to też nie ma gwarancji, natomiast gdzieś tam jeszcze jedną nogą stoimy w tym, że ciężka praca powinna się opłacić w długim terminie. Ciężka i mądra praca, no bo można ciężko i głupio pracować też. No, a młodzi ludzie to no, można sobie wyobrazić takiego youtubera Freeze, który teraz w ogóle jest szefem całego konglomeratu medialnego. No i chciałoby się właśnie myśleć, będę nagrywał filmiki z Minecrafta czy z czegoś, jak w wieku 15 lat, a w wieku, nie wiem ile on tam ma, 25-30, będę szefem wielkiej korporacji, która będzie zarabiać miliony złotych. No. Ekipa i te tematy. No to z taką konkurencją, z takimi ambicjami to może być im ciężko sobie ułożyć zdrowe, sensowne życie. No, także cały świat się robi fast, a ja tutaj próbuję nagrywać slow. Jakiś zwierz tu w krzakach się czai. Wow! Co to było? I tam? Z moim wzrokiem to nawet jakbym nadeptywał, to bym nie widział nawet na co nadeptuję. Dobra, zostawiamy zwierzaki w spokoju. Także no, świat się robi fast, a ja próbuję ją nagrywać slow. No tak, no bo ile można mieć ciekawych dni w ciągu roku? Ile można mieć ciekawych dni w ciągu 1,5 roku?
Znaczy podejrzewam, że można mieć dużo. Ale tak organicznie to chyba nie jest takie proste. W każdym razie w planach moich, znaczy w planach, takich tam luźnych pomysłach na najbliższe miesiące zapoznać się właśnie z powolną kinematografią. Coś jeszcze miałem, zapoznać się z powolną produktywnością, pograć trochę w powolne gry i podróbować coś swojego, jednocześnie nagrywając daily vlogi. Dobra, także myślę, że na dzisiaj to będzie na tyle, bo już w zasadzie kończę rundkę krokową. Zaraz będzie ulica, a tam już trochę się kijowo nagrywa. Także myślę, że nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Ci, drogi widzu, za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zaprosić Cię na jakiś kolejny. Także dzięki, hej!